Lusia, stop it! Witajcie w drugiej części swetra na szydełku krok po kroku. Jeżeli znalazłeś się tutaj przypadkowo, to tutaj masz link, żeby oglądać tą serię od pierwszej części. W tej części robimy kolejne rzędy serduszka. Lecimy z kolejnym rzędem i zaczniemy od wykonania 2 oczek łańcuszka. Kolejne oczko wykonujemy 1 słupek. I teraz będziemy powtarzać sekwencję. W pierwsze oczko wykonujemy 1 słupek, a w kolejne oczko 2 słupki i tak musimy powtórzyć 9 razy. Teraz czas na splot łączony, ale będziemy go robić tylko z 3 słupków. Tak więc zaczniemy od wykonania tylko 2 słupków połowicznych. Drugi. No i trzeci wykonujemy już standardowo. Przeciągamy przez pierwsze 2 oczka na szydełku, a następnie przez wszystkie, które się na tym szydełku znajdowały. Teraz lecimy z kolejną sekwencją. Ona będzie znowu jakby odbiciem lustrzanym do tego, co robiliśmy po drugiej stronie. Tak więc w pierwsze oczko robimy 2 słupki. A w kolejne oczko wykonujemy 1 słupek i taką sekwencję w sumie musimy wykonać 9 razy. Teraz musimy wykonać 14 słupków. A w kolejne oczko wykonujemy 3 słupki. I teraz pozostało nam wykonać 12 słupków do końca rzędu. Rząd kończymy oczywiście oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. Zaraz po tym, jak wykonacie tą część, upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał i macie włączony dzwonek, żeby nie przegapić żadnej kolejnej części. Teraz będą potrzebne nam znaczniki, 2. I będziemy zaznaczać sobie miejsca, które po prostu usprawnią nam dalszą pracę. Tak więc tak, musicie znaleźć ten splot łączony. Pamiętacie, w poprzednim rzędzie zrobiliśmy splot łączony z 3 słupków i znajdźcie to oczko od tego splotu i musimy zaznaczyć jakby oczko wcześniej. Ten słupek zaraz przed splotem łączonym i w niego właśnie wbijamy sobie znacznik. Drugi znacznik wbijamy w dupkę naszego serduszka i tutaj już będzie łatwiej. Znajdźcie te 3 słupki, które właśnie wbijaliśmy w jedno oczko i znacznik dajemy w ten środkowy. Lecimy tak więc kolejny rząd, wykonujemy 2 oczka łańcuszka i teraz w każde oczko będziemy wykonywać po 1 słupku, aż dojdziemy do naszego markera. U mnie jest to 27 słupków. Dochodzimy do markera, wyciągniemy go sobie i zrobimy teraz splot łączony z 3 słupków. Tak więc robimy 2 słupki połowiczne i trzeci już normalny. Teraz ładnie widać oczko, które powstało nam z tych 3 złączonych słupków, a my musimy nasz znacznik wbić 1 oczko wcześniej. I teraz wykonujemy słupki, aż dojedziemy do kolejnego markera. Wyciągamy nasz marker i w oczko, w którym się znajdował, wykonujemy 3 słupki.
I bierzemy z powrotem nasz znacznik i wbijamy się w środkowe oczko. I teraz wykonujemy słupki do końca rzędu. Czas teraz na zmianę koloru, tak więc znowu wykonamy oczko ścisłe, ale będziemy przeciągać inny kolor włóczki. Przekładamy szydełko przez pierwszy słupek naszego rzędu, bierzemy nowy kolor, przeciągamy go przez oczka na szydełku i możemy zacząć kolejny rząd. Dociągamy nitki, które nam tam fruwają, żeby wszystko się dobrze trzymało. Odcinamy i lecimy kolejny rząd nowym kolorem. Zaczynamy od 2 oczek łańcuszka i wykonujemy teraz 6 słupków w kolejne oczka. Teraz czas na sekwencję, która będzie wyglądać następująco. W pierwsze oczko robimy 1 słupek, a w kolejne oczko robimy 2 słupki. I tak jeszcze 9 razy. Powinniśmy teraz znaleźć się obok znacznika, więc wyciągamy go i czas na splot połączony z 3 kolejnych słupków. Tak więc wykonujemy 2 słupki połowiczne, a kolejny 3 słupek już klasycznie. I teraz musimy znowu wbić nasz znacznik w oczko wcześniej niż to, które teraz nam powstało z tych połączonych słupków. Teraz czas na kolejną sekwencję i będzie to lustrzane odbicie tego, co robiliśmy po drugiej stronie. Tak więc w pierwsze oczko musimy wykonać 2 słupki. W kolejne oczko wykonujemy 1 słupek i taką sekwencję powtarzamy jeszcze 9 razy. Teraz wykonujemy słupki do znacznika. Kiedy już dojdziemy do znacznika, wyciągamy go i wykonujemy 3 słupki w jedno oczko. Ponownie wbijamy nasz znacznik w środkowe oczko. I teraz wykonujemy słupki do końca rzędu. Jesteśmy już na końcu rzędu, tak więc wykonujemy oczko ścisłe. Pierwszy słupek. Przy tym rzędzie trochę się zagapiłam i nie wprowadziłam tych latających nitek od razu, ale spoko, zrobimy to później. My lecimy z kolejnym rzędem, wykonujemy 2 oczka łańcuszka. Następnie wykonujemy słupki do znacznika. Gdy dotrzemy do znacznika, musimy go wyjąć i wykonać splot łączony z 3 słupków. Czyli wykonujemy 2 połowiczne słupki, 1, drugi i 3 już standardowo. Hopsa. I wbijamy znacznik w oczko przed tym, które właśnie nam powstało z łączonych słupków. I teraz musimy wykonać słupki aż do kolejnego znacznika. Jesteśmy przy znaczniku, co oznacza, że musimy go wyjąć i na tym etapie wbijamy 3 słupki w jedno oczko. Nie zapomnijcie wbić znacznika w środkowe oczko. I teraz lecimy już słupki do końca rzędu. Na końcu oczywiście oczko ścisłe. W
pierwszy słupek tego rzędu i kolejny rząd za nami. Kolejny rząd zaczynamy 2 oczkami łańcuszka. Wykonujemy teraz 6 słupków w kolejne oczka. Teraz czeka nas kolejna sekwencja, którą będziemy musieli powtórzyć 9 razy i wygląda ona następująco. W 2 pierwsze oczka wykonujemy po jednym słupku. A w trzecie oczko sekwencji wykonujemy 2 słupki. I tak jeszcze 8 razy. Dochodzimy dzięki temu do znacznika, co oznacza, że musimy zrobić splot łączony z 3 słupków, więc 2 połowiczne słupki i słupek trzeci łączący nam wszystko w całość. Pamiętamy o znaczniku, wbijamy go w oczko wcześniej niż to, które właśnie nam powstało. Znowu czeka nas sekwencja, znowu będzie ona odbiciem lustrzanym do tego, co po drugiej stronie, tak więc zaczniemy sobie od 2 słupków w pierwsze oczko, a w kolejne 2 oczka wykonamy po jednym słupku. To jest nasza sekwencja i tak jeszcze 8 razy. Teraz musimy wykonać słupki do naszego znacznika i w oczko, gdzie znajduje się znacznik, wykonamy 3 słupki, no i później słupki do końca rzędu. Pamiętajcie, żeby wbić znacznik w środkowe oczko. Teraz czas na oczko ścisłe. W naszym przypadku będzie to miejsce zmiany koloru, tak więc przygotuję sobie włóczkę w kolorze jasnego różu. Przekładam szydełko przez pierwszy słupek, ale przeciągam włóczkę innego koloru. Dociągam sobie nitki i odcinam stary kolor. To już wszystko w tym filmie, tak więc zapraszam Was na kolejną część poradnika.